Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Dzisiaj o czymś, co dotyka według statystyk, jak sprawdzałem, nawet 10 milionów Polaków, a mianowicie o nocnej zmianie. I oczywiście w kontekście medycznym, bo będziemy sobie mówić, jak nocna zmiana, a konkretnie przesunięcie tego całego rytmu dobowego może wpływać na przede wszystkim, bo to będę omawiać rozwój nowotworów, ale też na rozwój różnego rodzaju innych chorób, między innymi chorób metabolicznych czy chorób układu sercowo-naczyniowego. Sama liczba może wydawać się szokująca, ale w sumie jak sobie pomyślimy, to rzeczywiście jest mnóstwo zawodów, gdzie trzeba pracować w nocy. Oczywiście pracownicy pracujący na produkcji, służba zdrowia, pielęgniarki, lekarze, tak? Lekarze często i pielęgniarki robiące 24-godzinne nawet dyżury. Pracownicy logistyki, pracownicy transportu, pracownicy między innymi handlu. Stacje benzynowe, pierwsze to jest coś, co przychodzi mi do głowy, bo to była chyba jedna z moich pierwszych, wydaje mi się, że druga praca, jaką miałem w życiu, praca na stacji benzynowej i rzeczywiście były te nocne zmiany i było to strasznie ciężkie. Pamiętam, że nie dało się praktycznie tej zarwanej nocki odespać. Natomiast przynajmniej zostały mi fajne wspomnienia. Do tej pory pamiętam, że był taki bardzo miły pan gdzieś tam po 50, pracownik budowlany, który jak w zegarku przychodził punktualnie o 5 nad ranem na tą stację i brał hot doga i 200 żołądkowej gorzkiej miętowej. I generalnie większość czasu jak przychodził, to już było czuć taki ferment alkoholowy, dosyć mocny od niego. Wiadomo było, że idzie do pracy. I w pewnym momencie nie wytrzymałem gdzieś tam po paru tygodniach, jak się jakoś zapoznaliśmy, pogadaliśmy i pytam się go, a mógłby mi pan powiedzieć, czemu nie wiem, nieczysta wódka i tak dalej, czemu pan cały czas tą żołądkową gorzką miętową bierze, a ten się tak nachylił konspiracyjnie nade mną, zionął tak, że po prostu zaczęły mi oczy łzawić i mówi: bo miętowej to szef nie wyczuje. Jako że wspominam w tym odcinku również o zdrowym stylu życia, zdrowej diecie, nie może zabraknąć słowa od sponsora tego odcinka, którym jest Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, co jest potwierdzone piękną certyfikacją, gdzie hodowla odbywa się, jak to w kółko mówię, po Bożemu, tak jak Bozia przykazała. Mianowicie nie ma używanych antybiotyków na żadnym etapie hodowli. I to samo tyczy się różnego rodzaju boosterów i hormonów wzrostu. I to daje nam gwarancję, że mięso jest po prostu jak najwyższej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, albo wybierasz gotową mięsną paczkę, albo kompletujesz swoją z produktów, które są dostępne w sklepie. 2. Wybierasz, gdzie ma zostać dostarczona. I 3. Cieszysz się dźwiękiem kuriera, który puka do twoich drzwi, bo właśnie twoja mięsna paczka trafiła do ciebie. Ona jest świetnie zabezpieczona warstwą izolacyjną, mięso jest zmrożone suchym lodem, można je bezpośrednio przyłożyć do zamrażarki i wyciągnąć, kiedy jest czas albo ochota coś ugotować. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś w Mięsnej Paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Jak zawsze polecam serdecznie ze swojej strony i dziękuję Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Lecimy dalej. Jaki będzie porządek obrad? Najpierw przejdę przez badania epidemiologiczne, bo ciężko o inne, żeby pokazać takie powiązania, które pokażą bezpośrednią korelację między właśnie nocną zmianą, zaburzeniem tego rytmu dobowego, a powstawaniem nowotworów, ale też tych innych chorób, o których mówiłem. Przede wszystkim będzie tu mowa o nowotworach piersi u kobiet i nowotworze prostaty u mężczyzn. Korelacjami, wszyscy, którzy oglądają ten kanał, wiedzą, że ja nie cierpię korelacji, jeśli nie mamy, no właśnie, jakichś takich bardziej bezpośrednich, mechanistycznych dowodów. I potem rzeczywiście przejdę do badań, które będą pokazywać na już interwencyjnie wpływ zaburzenia tego rytmu dobowego na powstawanie nowotworów, co zmienia się mechanistycznie w ciele podczas tego zaburzenia rytmu, co może przyczyniać się jak najbardziej do powstawania nowotworów. A na końcu opiszę oczywiście, bo nie zostawię tego jako ciekawostkę, opiszę, co można potencjalnie zrobić, jeśli pracujesz akurat już na nocną zmianę. Wiadomo, że ciężko jest po prostu rzucić pracę, szczególnie jeśli ktoś wykonuje ją od wielu lat. Co można zrobić, żeby potencjalnie załagodzić wszystkie te kłopoty, które powstają podczas zaburzenia rytmu dobowego, aby absolutnie minimalizować ryzyko powstawania tych nowotworów. Mimo że tak jak mówiłem, ja będę koncentrować się w tym odcinku przede wszystkim na nowotworach i mechanizmach, które mogą się przyczyniać do ich powstawania, jeśli chodzi o zaburzenie tego rytmu, to warto wspomnieć, że w literaturze generalnie jest całe mnóstwo badań, które będą pokazywać powiązania, zaburzenia tego rytmu dobowego. Chodzi oczywiście między innymi o tą właśnie nocną zmianę z występowaniem całego mnóstwa chorób. Jest częstsze występowanie między innymi wylewów niedokrwiennych przy zaburzeniu tego rytmu, chorób
chorób układu pokarmowego, bólów głowy, zmęczenia, tak jak mówiłem wcześniej, chorób metabolicznych oraz chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym oczywiście miażdżycy i zawałów. Zaczniemy sobie od akcentu polskiego, czyli badania, które zostało przeprowadzone, czy opublikowane właściwie w roku 2020, gdzie badano, czy porównywano właśnie ten rytm dobowy, zaburzenia rytmu dobowego między grupą 494 kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi, i grupą kontrolną, która wynosiła 515 osób. Praca zmianowa występowała u 51,9% kobiet chorych wobec 34,1% zdrowych. Innymi słowy, tutaj współczynnik występowania, czy taki współczynnik ryzyka wynosił 2,08. I trzeba zawsze podkreślać, to jest ryzyko relatywne. Szczególnie istotnym czynnikiem ryzyka okazała się właśnie praca w nocy. Tutaj ten współczynnik wynosił już 2,61. Po uwzględnieniu innych czynników ryzyka, czyli na przykład indeks masy ciała, palenie tytoniu, czynniki hormonalne, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, ryzyko raka u pracujących na nocy zmiany nadal było dwukrotnie wyższe i ten współczynnik wynosił 2,20. Jeśli chodzi o ten właśnie współczynnik, to ja mówiłem o nim wielokrotnie, natomiast dla przypomnienia, wartości, które wynoszą między 1 a 2 najczęściej nie znaczą nic, praktycznie nic, dopóki rzeczywiście nie uda się mechanistycznie pokazać nawet na jakichś krótko-średnioterminowych badaniach interwencyjnych, że coś tam dzieje się w organizmie. Wielokrotnie mówiłem, świetnym przykładem jest mięso, tak? Bo nieważne ile po prostu mechanizmów się pokazuje, nieważne jakie mamy badania epidemiologiczne, już pomijam jak kiepskiej jakości, no okazuje się, że po prostu najzwyczajniej w świecie wszystkie markery, które mogłyby pokazywać, że mięso jest kłopotem, konsumpcja jego, czy krótkoterminowo, czy średnioterminowo, pokazują coś absolutnie przeciwnego. Natomiast tak jak mówiłem, później dojdziemy do badań interwencyjnych, które jednak będą potwierdzały tą korelację. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy ten współczynnik ryzyka już ponad 2, no na pewno już to coś pokazuje. Nie jest to na pewno współczynnik ryzyka, tak jak, nie wiem, jak kiedyś były badania pokazujące, jak spożywanie dużych dawek alkoholu wpływa na marskość wątroby, gdzie ten współczynnik wynosił w okolicy 18, ale już może jest coś na rzecz. Kolejne badanie zostało opublikowane w roku 2001. Tam porównywano grupę kobiet, u których u których został zdiagnozowany nowotwór piersi. To było 813 osób i porównywano tą grupę do absolutnie losowo wybranych cyfrowo 793 kobiet, które nie miały nowotworu piersi. Pytano się m.in. o historię zawodową, czy wybudzały się one w nocy, jakie były oświetlenie w sypialni. Zanim dojdę do wniosku, warto podkreślić, pik wydzielania melatoniny, czyli ten szczyt, następuje mniej więcej w okolicy 2 nad ranem. I jedna z tych rzeczy, które właśnie badano, to jest, czy bycie przebudzonym w okolicy właśnie tego szczytu wydzielania melatoniny korelowało z rakiem piersi, czy występowaniem raka piersi, i odpowiedź była tak. Korelacja była dosyć kiepska, ten współczynnik, o którym mówiłem, wynosił 1,14, nie był specjalnie wysoki. Jeśli chodzi o zaburzony sen, czyli wybudzanie się w momencie, w którym światła były zapalone, nie znaleziono korelacji. Znaleziono niewielką korelację w momencie, w którym ktoś w ogóle spał przy włączonych światłach, czyli generalnie nie było ciemności, bo przypominam, że stricte właśnie ciemność jest tym sygnałem dla szyszynki, aby zaczęła wydzielać melatoninę. Natomiast kontakt z porannym światłem słonecznym jest, można powiedzieć, tym regulatorem tego, kiedy można się spodziewać, że melatonina będzie wydzielana. Czyli właśnie to światło słoneczne przede wszystkim będzie głównym regulatorem tego, czyli jak będzie regulowany ten rytm okołodobowy. Największą korelację znaleziono między nocną zmianą właśnie a występowaniem raka piersi. Tam korelacja wynosiła, czy ten współczynnik wynosił 1,6. Stwierdzono, że ta korelacja zwiększała się wraz z ilością godzin przepracowanych na nocnej zmianie i ilością, bo to jest bardzo ważne, ilością lat, które ktoś przepracował właśnie na nocnych zmianach. Replikacja właśnie tego, o czym teraz powiedziałem, czyli im dłużej, im więcej lat ktoś pracuje na nocnej zmianie, tym większe ryzyko występowania nowotworów, szczególnie u kobiet nowotworów piersi, u mężczyzn, jak zobaczymy, nowotworów prostaty, jest naprawdę bardzo duża. Czyli badanie po badaniu
wychodzi na to, że to jest czynnik, który zdecydowanie zwiększa ryzyko występowania tych nowotworów. Żeby się nie rozdrabniać, następne badanie to jest po prostu metaanaliza z 2022 roku, gdzie analizowano 31 badań kohortowych. Przypominam, jak zawsze metaanaliza jest badaniem, które grupuje wnioski płynące właśnie z odpowiedniej ilości badań, które są włączone do tej metaanalizy, żeby zwiększyć siłę wnioskowania statystycznego. W tych 31 badaniach, które wchodziły w skład tej metaanalizy, przebadano w sumie 9,3 miliona osób. Współczynnik występowania raka piersi u kobiet, które pracowały na nocną zmianę, wynosił 1,029. Jeśli dana osoba pracowała na nocnej zmianie więcej niż 10 lat, to ten współczynnik zwiększał się do 1,086. Jeśli chodzi o kobiety, które pracowały na rotacyjne nocne zmiany, czyli innymi słowy nie zawsze miały nocną zmianę, tylko właśnie to była jedna z takich zmian w tygodniu, miały współczynnik ryzyka relatywnego 1,053, a występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego, czyli głównie oczywiście mówimy tutaj o zawałach, wynosiło 1,031. Czy to są wysokie wskaźniki? Nie, są bardzo niskie. I to trzeba podkreślić, są bardzo niskie. Więc na przykład jeśli byśmy tylko spojrzeli wyłącznie na wyniki takiego badania, to ryzyko relatywne, mimo że oczywiście ze względu na ilość uczestników, tam jest, bym powiedział, znaczna istotność statystyczna, natomiast w praktyce, przeliczając to ryzyko relatywne na ryzyko absolutne, wychodzi z tego badania, że nie ma to aż tak dużego wpływu, chociaż znowu na pewno ryzyko zwiększa się z każdym kolejnym rokiem przepracowanych nocnych zmian. Kolejne badanie dotyczyło najczęściej występującego nowotworu wśród mężczyzn, mianowicie raka prostaty. Badanie to zostało opublikowane w roku 2015, to była metaanaliza i przegląd systematyczny. Przebadano w ramach tej metaanalizy prawie 2,5 miliona mężczyzn. Wyszło, że jeśli chodzi o mężczyzn, którzy pracowali na nocnej zmianie, szansa wystąpienia nowotworu prostaty wzrastała, współczynnik ryzyka relatywnego wynosił tutaj 1,24 i ponownie wyszło, że wśród mężczyzn, którzy przepracowali więcej niż 5 lat na nocnej zmianie, występowanie nowotworu prostaty było 2,8% częstsze. I tutaj wyszło dokładnie to samo, co w tych badaniach, jeśli chodzi o panie, mianowicie wychodzi na to, że każdy kolejny rok będzie zwiększać ryzyko powstawania tych nowotworów. Chociaż jak sobie potem zobaczymy, spojrzymy na mechanizmy, wydaje mi się, że nie jest absolutną przesadą powiedzenie, że każdy kolejny rok nocnej zmiany będzie zwiększać ryzyko występowania właśnie innych chorób, właśnie ze względu na mechanizmy, które powstają, kiedy zaczynamy zaburzać rytm dobowy. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że w monografii z 2007 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zakwalifikowała nocną zmianę, uwaga, jako kancerogen typu 2A. Czyli innymi słowy mamy bardzo dobre dowody, jeśli chodzi o zwierzęta i mamy jakieś niezłe dowody, jeśli chodzi o ludzi. To był rok 2007 i jako to kolejną ciekawostkę można dodać, że tam sugerowano potencjalnie, czy wspominano, że jednym z powodów, dla których po prostu ta praca zmianowa może powodować te zmiany kancerogenne, czy przyczyniać się do nich, jest zaburzenie wydzielania melatoniny. Ja o melatoninie mam tutaj odcinek, jak suplementacja melatoniną była w stanie drastycznie obniżyć różnego rodzaju efekty uboczne radioterapii i chemioterapii u osób chorych na nowotwory. Bo to, co musimy wiedzieć, to melatonina jest niesamowicie mocnym antyoksydantem. W momencie, w którym melatonina zostaje metabolizowana, metabolity melatoniny przekształcają się również w inne antyoksydanty. Czyli to jest taka, bym powiedział, prozdrowotna babuszka, tak? Czyli mamy antyoksydant, ale jak się go otworzy, to mamy jeszcze inne antyoksydanty, które, co ciekawe, niektóre działają silniej niż sama melatonina. Natomiast czemu o tym wspominam? Bo w 2007 zauważono, że według nich nie było dostatecznie dobrych dowodów, żeby pokazać, że melatonina może być jedną z przynajmniej z tych głównych przyczyn tego, że nocna zmiana przyczynia się do powstawania nowotworów i stwierdzono, że właśnie na podstawie 6 badań, które badały w godzinach porannych wydzielanie takiego metabolitu melatoniny, który można znaleźć w moczu, świadcząc 6-hydroksymelatoniny, że nie ma dostatecznej korelacji, czy nie ma praktycznie żadnej korelacji. I do tego będę pił dalej, bo musiałem zwrócić na to uwagę, ponieważ potem mieliśmy dużo lepiej zaprojektowane badania, które właśnie zwracały uwagę między innymi na te badania, które zostały uwzględnione w tej monografii i stwierdzały, że
jakby rygor przeprowadzonych badań, pomiarów był bardzo niski i dopiero przeprowadzenie nie, uwaga, pojedynczych pomiarów w godzinach porannych, tylko wielokrotnych pomiarów w przeciągu dnia dawał pełen obraz tego, że melatonina jak najbardziej jest tutaj jednym z kłopotów, czy jednym z takich przyczyn tej zwiększonej kancerogenezy przy nocnych zmianach. Kolejne badanie to kolejna metaanaliza i przegląd systematyczny, obiecuję, że już ostatni, natomiast ona była o tyle ciekawa. To badanie zostało opublikowane w roku 2018, ponieważ było dużo szerzej zakrojone, w tym sensie, że obejmowało 115 tysięcy przypadków nowotworów. W sumie przebadano 3,9 miliona uczestników. Mówiąc szeroko zakrojona, mam na myśli to, że badano m.in. uczestników z Europy, Azji, Australii oraz Ameryki Północnej i badano występowanie nie tylko nowotworów piersi, ale różnego rodzaju innych nowotworów u uczestników. A uczestnikami były właśnie kobiety. I co wykryto? Wykryto, że nocna zmiana miała wpływ na występowanie czy częstsze występowanie następujących nowotworów. Występowanie raka piersi zwiększało się średnio, podkreślam non-stop, według ryzyka relatywnego o 20 do 45%, czyli ten współczynnik wynosił od 1,196 do 1,448. Raka układu pokarmowego wzrost o 17,7%, raka skóry wzrost o 40%. Szczególnie silne ryzyko dotyczyło pielęgniarek. Rak piersi wzrastał wśród pielęgniarek o 57,7%, a rak układu pokarmowego o 35%. Rak płuc, jego występowanie wzrastało o 28% i tak jak nie bez powodu mówiłem, w tym badaniu również podkreślano, że ryzyko występowania wszystkich nowotworów zwiększało się z każdym kolejnym rokiem przepracowanej pracy na nocnych zmianach. Chociaż nawet to jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ znowu znaleziono też częstsze występowanie nowotworów takich jak rak trzustki, rak pęcherza, rak jelita grubego, rak endometrium, chłoniaków nieziarnistych. Potencjalnie wpływ nocnej zmiany na występowanie nowotworów nie ogranicza się tylko do, tak jak mówiłem, raka piersi u pań i raka prostaty u panów. Ma dużo szerszy wpływ. I oczywiście jest też tona dowodów, jeśli chodzi o modele zwierzęce. Bardzo często, jeśli mamy potencjalny kancerogen, to jest on testowany najpierw na modelach gryzoni. I oczywiście u nich ten rytm dobowy jest odwrócony, natomiast jego zaburzanie pokazywano będzie wywoływać m.in. limfomę, będzie powodować zwiększone występowanie raka płuc, ale również ogólnie częstsze występowanie nowotworów praktycznie każdego rodzaju, jak właśnie zauważano. Tyle jeśli chodzi o modele zwierzęce, bo tak jak często powtarzam, one mogą znaczyć coś, mogą nie znaczyć nic, po prostu często przełożenie tego, co dzieje się w modelach właśnie gryzoni, w modelach zwierzęcych nie będzie miało przełożenia na to, co dzieje się w ludzkich organizmach. Przejdźmy więc do badań interwencyjnych na ludziach, ponieważ one powiedzą nam dużo precyzyjniej na temat tego właśnie, jak to zaburzenie rytmu dobowego będzie wpływać na nasze organizmy. Natomiast zanim przejdę do pierwszego badania, musimy sobie na szybko wyjaśnić, czym jest taki marker, który nazywa się 8-hydroksy-2-deoksyguanozyna. I to jest marker uszkodzenia DNA. Ja kiedyś mówiłem o nim, to już 2 lata temu co najmniej, w filmiku, gdzie opisywałem ciekawe badanie, gdzie eliminacja warzyw, eliminacja owoców skutkowała u wszystkich badanych osób, łącznie z zamianą grup kontrolnych, zmniejszaniem uszkodzenia DNA. I stosowano właśnie ten marker nie bez powodu, ponieważ jest to jeden z najczęściej stosowanych markerów uszkodzenia DNA. On będzie po prostu pokazywać, jak przede wszystkim reaktywne formy tlenu będą uszkadzać jedną z tych zasad, która nazywa się guanina w DNA. I w momencie, w którym to DNA jest uszkodzone, będzie wchodzić nam ten marker. I jeśli on, mierzony w moczu, będzie na wysokim poziomie, to mówi nam to tyle, że mamy dosyć duży stopień uszkodzenia DNA, natomiast organizm sobie z tym radzi. Jeśli jest na jakimś poziomie przeciętnym, to znaczy, że znowu te jakby uszkodzenia DNA nie są specjalnie duże, organizm znowu będzie radził sobie na bieżąco z nimi. Najgorzej jest, kiedy mamy niski poziom właśnie tej 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny, bo to oznacza, że organizm nie jest w stanie radzić sobie z naprawianiem DNA. Ten metabolit nam mówi, że uszkodzone DNA po prostu będzie usuwane z organizmu. Jeśli ten poziom tego metabolitu jeszcze raz jest niski, oznacza to, że organizm nie radzi sobie z naprawianiem uszkodzeń, mówiąc ogólnie, na bieżąco. I w badaniu tym wzięło udział 50 uczestników i
Ci uczestnicy zostali wyłonieni z grupy, czyli tej tak zwanej kohorty 223 pracowników, którzy pracowali właśnie na nocną zmianę. Czemu tych 50 zostało wyłonionych? Ponieważ u nich wcześniej stwierdzono najniższy poziom melatoniny. Czyli było wiadomo, że ze wszystkich tych pracowników oni mają najniższą melatoninę, i chciano sprawdzić w tym badaniu, jak ten poziom melatoniny będzie wpływać bezpośrednio na właśnie ilość wydalanego metabolitu, o którym mówiliśmy, czyli właśnie 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny. Okazało się, że u tych 50 pracowników ilość wydalanego tego metabolitu podczas nocy, kiedy nie spali, kiedy pracowali, wynosiła zaledwie 1/5 wydalanego metabolitu, który wykrywano podczas snu, czy bezpośrednio po śnie, kiedy mogli się wyspać. Bazując na tym metabolicie, wiadomo, że nie ma to bezpośredniego przełożenia liczbowego, ale bazując na samym tym metabolicie, można by powiedzieć, że 1/5 zdolności jakby naprawy uszkodzonego DNA była podczas tej nocnej zmiany w porównaniu do tego momentu, kiedy oni mogli się wysypiać. Badanie to kończyło się zdaniem, że warto, żeby kolejne badania sprawdziły, czy suplementacja melatoniną jest w stanie odkręcać te zmiany, czyli czy jest w stanie pomóc organizmowi regenerować DNA, naprawiać uszkodzenia DNA w efektywniejszy sposób, nawet podczas tej zmiany nocnej, czy w związku z tą zmianą nocną. Opublikowano takie badanie i to było najlepsze badanie tego typu właśnie w tym roku, czyli 2025, może ktoś to będzie za 5 lat oglądać. I w badaniu tym wzięło udział 40 uczestników, którym podawano melatoninę. Samo badanie było złotym standardem pomiaru różnego rodzaju wpływu czynników na dany efekt czy rezultat, ponieważ było to badanie właśnie z placebo, randomizowane i z grupą kontrolną. Tym 40 uczestnikom podawano melatoninę odpowiednio albo placebo. Pomiary czy zbiórki moczu nie odbywały się w jednym momencie dnia, tylko odbywały się podczas dnia, odbywały się podczas nocnej zmiany i były pobrane zarówno przed, w trakcie, jak i po interwencji. Co się okazało? Że podczas tego snu dziennego wydalanie podczas suplementacji melatoniny, właśnie 8-hydroksy-2-deoksyguanozyny, zwiększyło się prawie dwukrotnie, dokładnie 1,8 razy. Nie zaobserwowano tego efektu podczas nocnej zmiany. Innymi słowy, suplementacja melatoniną pomagała, ale tylko i wyłącznie właśnie podczas snu. Nie zaobserwowano jakby zwiększonych procesów naprawczych w momencie, kiedy oni pracowali w nocy, mimo że melatonina była suplementowana. Badano również wpływ nocnej zmiany na, mówiąc ogólnie, genetykę wśród kobiet i właśnie wpływ tych zmian na występowanie raka piersi. Stwierdzono, że jak najbardziej będzie dochodziło do zmiany ekspresji mikroRNA u kobiet i to jest bardzo ważne, dochodzi również do hipometylacji, czyli nie można powiedzieć zmienionej ekspresji, zmniejszonej ekspresji genów, które są odpowiedzialne bez cienia wątpliwości za występowanie nowotworów, bo są one badane rutynowo nawet w Polsce, czyli BRCA1. Czyli tutaj bezpośrednio pokazywano, że jeśli chodzi o same zmiany genów, ekspresję genów, jak najbardziej będziemy mieć potencjalną przyczynowość. Natomiast najciekawsze z tego wszystkiego, wydaje mi się, będą mechanizmy, potencjalne mechanizmy, które będą wpływać na te wszystkie negatywne zmiany od występowania częstszego nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego i tak dalej. I omówię parę najważniejszych i trzeba pamiętać, że no właśnie, one działają systemowo, tak? To znaczy, że w zależności też między innymi od naszej składni genetycznej i różnego rodzaju innych czynników mogą zwiększać ryzyko występowania u jednej osoby tej choroby, u drugiej na przykład innej choroby. Natomiast wiadomo, że są to zmiany negatywne. I zaczniemy sobie od zwiększonego poziomu estrogenów u pań. Patrząc ogólnie na onkologię i występowanie m.in. raka piersi, chociaż oczywiście będzie to tyczyło się również m.in. raka jajników, endometrium, wiadomo, że czynnikiem ryzyka u kobiet będzie zwiększone występowanie i dostępność estrogenów. I tak kwestia ma wiele oblicz, wiele fasad, bo wiemy na przykład bez cienia wątpliwości, że jest mocna korelacja między późną menopauzą a występowaniem raka piersi. Czemu? No bo jeśli będzie mieć późną menopauzę, jeśli panie będą mieć późną menopauzę, to znaczy, że poziom estrogenów
jest dłuższy czas utrzymywany na wyższym poziomie. Te estrogeny z kolei są w stanie bezpośrednio oddziaływać na receptory estrogenowe i przy odpowiednich też innych czynnikach, i insulina jest jednym z nich, może dochodzić do częstszego występowania raka piersi. Wiemy, że wczesne występowanie pierwszej miesiączki jest mocno powiązane z występowaniem raka piersi. Czemu? Znowu, bo organizm będzie mieć dłuższy czas ekspozycję na zwiększonej ilości estrogenów. Wiemy, że antykoncepcja hormonalna jak najbardziej będzie mocno powiązana z występowaniem takiego nowotworu, między innymi u pań. To jest właśnie pierwszy taki punkt zaczepienia, że w momencie, w którym mamy nocną zmianę, będzie dochodziło do obniżenia poziomu melatoniny. No bo najzwyczajniej w świecie wtedy, kiedy jest ciemno, kiedy powinniśmy spać, ona powinna być wydzielana, a musimy pracować, a w ciągu dnia z kolei ciężko o to, żeby melatonina była wydzielana na odpowiednim poziomie, kiedy wszędzie jest jasno. Melatonina ma oczywiście wiele funkcji. To jest, tak jak mówiłem, antyoksydant, ma funkcje sygnalizacyjne, ale jedna z tych funkcji to jest, uwaga, supresja, czyli tłumienie hormonów. Bo w momencie, w którym będziemy spać, oczywiście organizm odpoczywa pod wieloma względami. Nie tylko odpoczywa metabolicznie, tak, nie tylko będzie dochodziło do regeneracji różnego rodzaju tkanek, do oczyszczania mózgu, między innymi z różnego rodzaju toksyn poprzez działanie układu limfatycznego, ale właśnie dochodzi do zmniejszenia aktywności różnego rodzaju hormonów. I estrogeny są właśnie jednym z tych hormonów. Co ciekawe, badania pokazują, że właśnie te zaburzenia rytmu dobowego, skutkujące oczywiście mniejszym wydzialaniem melatoniny, będą skutkować występowaniem też bardziej agresywnych odmian nowotworów piersi, szczególnie u kobiet, uwaga, poniżej 40 roku życia. I wracając na chwilę do melatoniny, melatonina, to już wiemy tak naprawdę od długiego czasu, jeśli chodzi o literaturę, ma bardzo mocne działanie antynowotworowe. Pokazywano to u ludzi na modelach ludzkich, pokazywano na modelach zwierzęcych, generalnie pokazywano na różnego rodzaju sposoby i tak jak tutaj wkleję właśnie cytat, stwierdzono, że bez cienia wątpliwości ma działanie antynowotworowe. Więc musimy właśnie mieć w pamięci, że w momencie, w którym będziemy mieć zaburzone wydzielanie melatoniny, potencjalnie będziemy właśnie zwiększać proces kancerogenezy. Było takie badanie w 1982 roku, które pokazywało, że czy była sugestia, że w momencie, w którym właśnie u kobiet wykrywano niski poziom melatoniny, okazywało się często, że kobiety te mają już obecny nowotwór piersi. Oczywiście znowu jest to takie badanie retrospektywne, natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe powiązanie i oczywiście w odniesieniu również do tego wszystkiego, co omówiłem do tej pory. Pokazywano właśnie, że melatonina jest w stanie bezpośrednio właśnie jako antyoksydant chronić przed uszkodzeniem DNA, ale kiedy uszkodzenie DNA już wystąpiło, jest w stanie zwiększyć tempo procesów naprawczych. Nawet na modelach zwierzęcych fajnie pokazywano, że jest odwrotna korelacja między stężeniem melatoniny a właśnie procesem tumorogenezy. Czyli kiedy przeszczepiano na przykład szczurom nowotwory piersi i zwiększano poziom melatoniny, nowotwory te się zmniejszały. I nie bez powodu ja właśnie wspominałem o tym, że miałem filmik, jak suplementacja melatoniną jest w stanie bardzo ładnie chronić przed większością efektów ubocznych, zmniejszać ich występowanie drastycznie, jeśli chodzi o klasyczne, konwencjonalne terapie, chemioterapię, radioterapię, ale również bym powiedział, nawet jeśli nie będziemy mówić o tych terapiach konwencjonalnych, jakby suplementacja melatoniną, patrząc na jej bardzo niską toksyczność, to powinien być obowiązek każdej osoby, która ma nowotwór i do tej pory jestem zły, jestem zszokowany, że nie jest to coś, co jest zalecane rutynowo pacjentom. Nie ma tutaj żadnego, moim zdaniem, usprawiedliwienia tego, że chyba ewidentnie nie pasuje to pod jakby takie promowane różnego rodzaju narracje, że suplement, który kosztuje grosze w stosunku do innych terapii i ma fantastyczne wyniki, praktycznie zerową toksyczność, jest tak naprawdę eliminowany z puli różnego rodzaju terapii, mimo olbrzymiego tego ciała badań naukowych, które podpierają, że jest to bardzo skuteczny sposób. Można tutaj pójść krok dalej i wspomnieć, jak potencjalnie poziom melatoniny będzie regulować powstawanie przerzutów. Było takie fascynujące badanie, kiedyś omawiałem na kanale, które pokazywało wpływ właśnie między innymi melatoniny, czy poziomu melatoniny i poziomu insuliny na powstawanie przerzutów. I to, co badano, to jest ilość krążących komórek nowotworowych, czyli tak zwany CTC, Circulating Tumor Cells, czyli komórki, które, no właśnie, kiedy one zaczynają krążyć po organizmie, mogą dochodzić do innych części ciała i powodować przerzutów.
przerzuty. I to było fascynujące badanie, bo po pierwsze pokazano, że te CTCs, nawet ich zwiększony poziom w ciągu dnia nie będzie prowadzić do przerzutów. Innymi słowy, tak one krążą, ale można powiedzieć nie są wtedy szkodliwe. Tak można powiedzieć, że to ujmowano. Natomiast te CTCs podczas nocy jak najbardziej będą tworzyć przerzuty i właśnie podsumowano to, że przede wszystkim trzeba martwić się o noc, to co dzieje się podczas nocy, bo wtedy będą powstawać przerzuty. Jak łączono to z melatoniną i insuliną? Melatonina, tak jak mówiłem, jest hormonem supresyjnym. On będzie ograniczać aktywność wielu innych hormonów i uwaga, estrogenów, ale również insuliny. Jeśli spojrzymy sobie na badania interwencyjne, to spożywanie melatoniny suplementacyjnie jest w stanie dodatkowo obniżać insulinę, tak? Czyli jest to jakaś jedna z potencjalnych terapii, które można wdrażać bezpiecznych, oczywiście u osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu 2. Te przerzuty przede wszystkim będą powstawać z tego powodu, że jeśli będziemy mieć te dwa czynniki, podwyższony poziom insuliny i obniżony poziom melatoniny, to nie ma wystarczająco, można powiedzieć, tych czynników przeciwdziałającym powstawaniu przerzutów. Te dwie rzeczy są ze sobą powiązane, ale też mogą działać niezależnie, bo nawet jeśli mamy relatywnie normalny czy wysoki poziom melatoniny, to wciąż można mieć bardzo wysoki poziom insuliny. Było nawet takie ciekawe badanie na gryzoniach, gdzie sprawdzano w ksenograftach, takich przeszczepionych nowotworach u szczurów, jaki będzie wpływ pobranej krwi, kiedy wprowadzi się ją do właśnie szczura, wpływ tej krwi na rozwój tego nowotworu, na proliferację, czyli rozmnażanie się komórek nowotworowych w dwóch scenariuszach. Pierwszy to było pobieranie od kobiet w wieku menopauzalnym krwi w ciągu dnia, czyli kiedy oczywiście to stężenie melatoniny jest minimalne, oraz uwaga, w ciągu nocy po naświetlaniu przez 90 minut białym światłem. I okazało się, że w obu przypadkach, czyli innymi słowy, kiedy to stężenie melatoniny jest małe, dochodziło do zwiększonej proliferacji właśnie tego nowotworu u szczurów. Natomiast jeszcze warto wspomnieć, że jeden z mechanizmów, który poruszono w tym badaniu, to było przekształcanie się kwasu linolowego, więc wielonienasyconego kwasu tłuszczowego w jeden z takich szkodliwych metabolitów, to się nazywa 13-HODE. I ja wspominam o tym nie bez powodu, bo tam miesiące temu zacząłem pisać odcinek, w którym będę chciał pokazywać właśnie, jak utlenianie tego kwasu linolowego bezpośrednio będzie wpływać między innymi na powstawanie miażdżycy. Natomiast tutaj pokazano, że właśnie występuje zwiększanie utleniania tego kwasu linolowego, bo przypominam, on może się utlenić nawet pod wpływem temperatury naszego ciała, kiedy nie ma dostatecznej ilości antyoksydantów w organizmie i jak właśnie ten proces utleniania jest w stanie wywoływać miażdżycę, jest w stanie wpływać na proces kancerogenezy, co akurat pokazywano tutaj przynajmniej na tym modelu zwierzęcym. Innym jeszcze mechanizmem jest potencjalnie rozregulowanie poziomów kortyzolu. Kortyzol, czy największe stężenie kortyzolu będzie w tych godzinach wczesnoporannych, bo jest to jeden z tych hormonów, który po prostu ma nas wybudzać. I wtedy oczywiście, jeśli stężenie tego kortyzolu jest większe, to powinniśmy znajdować go więcej w moczu. Tak? Jeśli pobierzemy próbkę moczu, tych metabolitów kortyzolu powinno być najzwyczajniej w świecie więcej, a w ciągu dnia powinno być go mniej, bo też i stężenie jest mniejsze. Wychodzi na to, że u pracowników, którzy pracują na nocną zmianę, jest odwrócenie tego, to znaczy ten poziom kortyzolu jest najwyższy podczas tego snu dziennego, natomiast jest niższy podczas snu nocnego. I jak to się ma stricte do potencjalnie zaburzenia, powiedzmy do zaburzenia pracy układu odpornościowego, co oczywiście zawsze jest w ten czy inny sposób powiązane z nowotworami. Zbyt wysoki poziom kortyzolu, oczywiście my wiemy, że on jest patologiczny, bo kortyzol, jak w kółko powtarzam, ma za zadanie między innymi tłumić reakcje zapalne w organizmie. To jest najbardziej przeciwzapalny hormon w całym organizmie. Jeśli periodycznie albo krótkofalowo on jest na wyższym poziomie, to dobrze, bo właśnie o to chodzi, że jest w stanie regulować tą nadmierną aktywizację układu odpornościowego. Jeśli jest permanentnie podwyższony, to dochodzi do supresji właśnie układu odpornościowego, czyli innymi słowy, on nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinien i oczywiście jedną z kluczowych właściwości, jeśli chodzi o proces tumorogenezy, czyli powstawania nowotworów czy kancerogenezy, jest to, że mamy właśnie supresję układu odpornościowego. Układ odpornościowy w momencie, w którym wykrywa już z pierwszego rzutu, nazwijmy to, komórki nowotworowe, on powinien reagować. Jeśli nie reaguje, właśnie z powodu supresji, to nowotwór może w niepostrzeżony z punktu widzenia układu odpornościowego sposób się rozwijać.
aż do momentu, w którym jest za późno. Z kolei zbyt niski poziom kortyzolu też jest zły, bo powoduje praktycznie dezaktywację układu odpornościowego. Czyli ten układ odpornościowy przestaje reagować no właśnie wtedy, kiedy powinien. Czyli można powiedzieć, mamy takie dwa przeciwstawne bieguny, coś co w kółko powtarzam na kanale, tak? Organizm uwielbia homeostazę, uwielbia ten stan równowagi. Jeśli on jest zaburzony, to często dzieją się złe rzeczy w organizmie. Nie będę oczywiście się powtarzał i wymieniał, czy omawiał znowu wszystkich tych innych mechanizmów, które omówiłem do tej pory, czyli zmiany epigenetyczne, między innymi upośledzenie procesów naprawy DNA, zwiększony poziom uszkodzenia DNA. Natomiast to, co na pewno można dodać, co oczywiście wszystkie te rzeczy się ze sobą w ten czy inny sposób wiążą, tak? To nie są jakieś odosobnione mechanizmy, jest to, że niedobór snu, utrata snu będzie bezpośrednio wpływać na zwiększanie wycierania różnego rodzaju cytokin prozapalnych. I rzeczywiście pokazywano, że niedosypianie, zaburzenie tego cyklu czy rytmu dobowego będzie w stanie zwiększyć produkcję białka reaktywnego CRP, czyli jednego z takich najbardziej popularnych markerów stanów zapalnych, czynniku martwicy nowotworów, ten alfa, interleukiny 6, interleukiny 1 beta, interleukiny 17, a innymi słowy będzie dochodziło do sytuacji, w której mamy te low grade inflammation, czyli stany zapalne o niskim nasileniu. Krótkofalowo jest ok, organizm jest w stanie sobie radzić z takimi rzeczami, ale jeśli są długofalowo, to będzie między innymi właśnie prowadzić te stany zapalne o niskim nasileniu do uszkodzenia DNA. Kolejny mechanizm to upośledzenie procesu autofagii. Czyli oczywiście ten proces autofagii pełni wiele różnego rodzaju funkcji, między innymi funkcje przeciwbakteryjne, ale ta funkcja, o której najczęściej tutaj mówię na kanale, to jest usuwanie uszkodzonych białek, różnego rodzaju gruzu metabolicznego, w tym uszkodzonych organel, czyli między innymi mitochondriów. I oczywiście usuwanie uszkodzonych białek jest jednym z tych procesów, który zapobiega występowaniu nowotworów. I pokazywano, jeśli chodzi o między innymi astrocyty, takie główny typ komórek, który występuje w mózgu, tuż obok choćby oligodendrocytów, tak, czy mikrogleju, że właśnie występuje zaburzenie autofagii, jeśli chodzi o astrocyty, jeśli chodzi o podocyty. Więc jeden z takich z kolei głównych komórek, które będą występować w nerkach, uszkodzenie ich będzie prowadzić między innymi do zespołu nerczycowego. Tam pokazano, że za dużo off-topików tutaj, ale pokazano właśnie, że zaburzenie snu, zaburzenie rytmu dobowego będzie wpływać negatywnie na regulowanie tego procesu autofagii właśnie w podocytach również. Można by i wspomnieć również o zaburzeniu różnego rodzaju szlaków sygnalizacyjnych, które biorą udział w kancerogenezie, czy właściwie powstrzymywaniu jej również, patrząc na to z drugiej strony, czyli mTOR, WNT, beta-katenina, czy P53, o czym mam nadzieję, że już niedługo gdzieś tam nagram odcinek. Natomiast ostatni mechanizm nie jest specjalnie naukowy, jest bardzo prozaiczny, bo brzmi on tak. Wiele osób, które pracują na nocną zmianę, ma najzwyczajniej w świecie dużo gorszy styl życia, dużo gorszą dietę. I to jest oczywiście nie spowodowane tylko tym, że możemy powiedzieć, że to są osoby, tak, które nie dbają o siebie. Często można powiedzieć, to jest pokłosie właśnie tych hormonalnych zmian, które zachodzą w ciele. W odcinku ostatnim pokazywałem, jak wytrzymać dłużej na postach, czy jak zacząć wchodzić w posty, jeśli ktoś jeszcze tego nie robił. Tam opisywałem, że kortyzol, kiedy on jest wydzielany w większych ilościach, ma to do siebie, że on będzie tłumił różnego rodzaju inhibicje, będzie tłumił aktywność kory przedczołowej. I to znaczy, że jeśli w normalnych warunkach będziemy mieć sytuację, że powiemy sobie na przykład, te chipsy są, ja wiem, że to nie jest dla mnie dobre, czy te ciastka, czy jakieś syfy, nie wiem, alkohol, to kiedy mamy wyższy kortyzol, nie mamy już takich zdrowych odruchów, przynajmniej są one częściowo tłumione. Właśnie to rozregulowanie tego cyklu dobowego będzie skutkować, tak jak mówiłem, rozregulowaniem z kolei poziomu wydzielania kortyzolu. I to również właśnie może prowadzić do tego, że te osoby potem będą objadać się niezdrowymi rzeczami. Tak? Czyli może będzie właśnie alkohol, może jakieś śmieciowe jedzenie. Konsekwencją tego będzie przybieranie na wadze, bo będzie insulinooporność wywołana właśnie, można powiedzieć, przede wszystkim głównie tymi negatywnymi zmianami dietetycznymi, może małą aktywnością ruchową. I to jest coś, co bym powiedział, ma naprawdę duży wpływ na te wszystkie kłopoty, o których mówiliśmy. Ale oczywiście jest tutaj jakiś, nie wiem, uśmiech, jest jakaś iskierka szczęścia w tym wszystkim,
no bo jest to coś, co można kontrolować. I to jest tak naprawdę punkt, który wprowadza mnie w podsumowanie, zakończenie, mianowicie co można zrobić, żeby temu wszystkiemu przeciwdziałać. Czyli jeśli pracujesz właśnie na nocną zmianę, co możesz potencjalnie z tym zrobić? Już jak pokazywaliśmy na podstawie badań, czy pokazywałem, nie wiem, czemu brzmi jakbym miał schizofrenię. To, co pokazywałem na podstawie badań, że suplementacja melatoniną jest świetnym pomysłem, tak? Znaczy nawet w przeciągu tego snu w ciągu dnia pomoże to naprawiać różnego rodzaju uszkodzenia DNA. 2, to jest pamiętać, że po prostu mamy słabszą wolę, tak? Najzwyczajniej w świecie będziemy mieć słabszą wolę, osłabienie tej aktywności kory przyczółowej, co może skutkować właśnie złymi wyborami żywieniowymi, mówiąc kolokwialnie. Tym samym, no właśnie, można starać się trzymać lepszą dietę, można właśnie trzymać diety niskowęglowodanowe, można pościć. Są to rzeczy, które znacząco poprawią stan zdrowia, bo tak jak omawiałem to wielokrotnie na kanale, są to interwencje, które będą zmniejszać między innymi stany zapalne, są w stanie zwiększać procesy naprawcze DNA. Nie jest tak, że jesteśmy bezradni w obliczu tej nocnej zmiany, jak to brzmi. Nie jesteśmy bezradni w obliczu tej nocnej zmiany, właśnie między innymi właśnie posty, dieta są kolejnymi elementami. 2, to jest higiena snu. Mimo tego, że mamy te nocki zarwane, dobrze jest po prostu dbać o to, żeby ten sen był wystarczająco długi, wystarczająco regenerujący w miarę możliwości, żebyśmy potem nie byli śpiący cały dzień. Tak mówiłem, sam brak snu będzie już wprowadzać te stany zapalne o niskim nasileniu. No właśnie, jeśli jest tylko możliwość robić zmiany rotacyjne. Ja wiem, że nie zawsze jest to możliwość, ale badania dosyć jasno pokazują, że najgorzej jest pracować non-stop na nocną zmianę. Jeśli nawet będziemy wprowadzać te zmiany rotacyjne, tak, czyli raz popracujemy rano, innym razem po południu i dopiero jakąś tam zmianę w nocy, to już będzie jakaś ulga dla organizmu. I ostatni punkt, no właśnie, może jeśli szczególnie już ta nocna praca odbija się na naszym zdrowiu, rozważyć zmiany, jeśli to jest oczywiście tylko możliwe. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Daj mi znać w komentarzach, czy pracujesz albo pracowałeś tak jak ja na nocną zmianę, jak sobie z tym radziłeś, czy masz może jakieś triki, o których ja nie wspominałem tutaj, jakie było odczucie temu towarzyszące. Ja właśnie do tej pory pamiętam, że za cholerę nie byłem w stanie odespać tego w przeciągu dnia. Wiadomo, że człowiek tam miał, nie wiem, chyba nie 20 lat i były inne też priorytety w ciągu dnia, nie zawsze jakby właśnie regenerujący sen, ale pamiętam, że strasznie ciężko było to odespać. Jeśli masz inne pytania, jak zawsze uwagi, anegdoty medyczne, wrzucaj też do komentarzy. Ja zawsze staram się czytać i odpowiadać w miarę możliwości. Jak zawsze polecam swoje 3 flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, nie ma to znaczenia, samodzielnie, żeby przestać wydawać pieniądze na różnego rodzaju podręczniki, aplikacje, szkoły językowe, korepetytorów, żeby po prostu być w pełni samodzielny. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli tak zwany Expert Incubator, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć plan nauki, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne, no właśnie, tak jak mówiłem, że zmienić pracę to jest swoją drogą dobry powód, żeby zainteresować się kursem, jeśli chciałbyś zmienić tą pracę, bo właśnie, jeśli nie masz kompetencji, żeby ją zmienić, to kurs pomoże ci nabyć różnego rodzaju nowe umiejętności, zdobyć wiedzę, która umożliwi tą zmianę pracy. Jeśli już masz pracę, którą uwielbiasz, super. Kurs pomoże przygotować się do różnego rodzaju certyfikacji, właśnie egzaminów, albo zdobyć jeszcze więcej wiedzy, żeby dostać awans, dostać podwyżkę. Przyda się uczniom i studentom, maturzystom. Jeśli chcesz po prostu mieć lepsze oceny, zdawać kolokwia, egzaminy, lepiej mieć stypendium, kurs się nadaje idealnie. I na koniec nadaje się również prozaicznie dla osób, które chciałby więcej zapamiętywać z tego wszystkiego, co czytają i słuchają. I na końcu kurs o 1 włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymywać i odwracać łysienie androgenowe, zarówno u panów, jak i pań, jak diagnozować i zatrzymywać telogenowe wypadanie włosów oraz radzić sobie z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, w tym m.in. uporczywym łupieżem. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, coś wolnego, coś szybkiego, żeby miał spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Również w tym komentarzu pod muzyką będzie cała literatura naukowa, która była wspominana, omawiana w tym odcinku. Parędziesiąt badań, tak ja nawet nie wrzuciłem wszystkiego, co między innymi czytałem, czy to w przeszłości, czy podczas procesu przygotowywania do tego odcinka. Czasami właśnie
to mogę jako ciekawostkę dodać, wiele osób prosi mnie, żeby nagrać ten odcinek czy tamten odcinek. Często, żeby tak naprawdę nawet fajnie przedstawić informacje, to jest kwestia przeczytania paru dziesięciu badań, czy to może być nawet 200-300 stron do jednego odcinka. To są naprawdę czasochłonne rzeczy. Oczywiście można po łebkach czasami robić, pewnie powinienem więcej takich odcinków bardziej ogólnych robić, ale naprawdę, tak jak mówię, jest to czasochłonne. W opisie znajdziesz oczywiście linki do wszystkich kursów, o których wspominałem, ale również link do mojego newslettera. Tam po kliknięciu wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy. Właśnie na twój adres mailowy będę wysyłać artykuły dotyczące poprawy pamięci, poprawy produktywności, nauki języków obcych oraz sporadycznie analizy badań naukowych. Jeśli interesuje Cię ta tona informacji, o których wspominałem w tym filmiku, chciałbyś je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych, ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł całe miesięcznie. Można zapisać się nawet na 1 miesiąc i właśnie w ramach patronatu ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 120 poprzednich, bo aż tyle się tego zebrało. Również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania. Tam oczywiście jestem dużo aktywniejszy niż stricte w komentarzach na YouTubie, bo brak czasu, a jednak patronat jest wsparciem i pomaga mi częściej publikować filmiki. I dodatkowo dla patronów jest dostępna sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim omówieniem i często odesłaniem do kolejnych badań naukowych. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.